Jesteś mężczyzną sukcesu. Prawdopodobnie masz świetną pracę, budujesz biznes, podziwiają cię, ale coś wciąż kuleje. Twoje związki, twoje relacje. Czujesz, że choć dajesz z siebie wszystko, to zawsze kończy się podobnie. Konfliktem, niezrozumieniem, rozczarowaniem. Zacznijmy od diagnozy. Istnieje siła, która podkopuje twoje wysiłki. Nie jest to zewnętrzny wróg, to cień narcyza. Twoja własna, nieświadoma potrzeba podziwu, która paradoksalnie niszczy to, czego najbardziej pragniesz. Prawdziwą bliskość i autentyczny sukces. Dziś wejdziemy w głąb tego cienia. Akt pierwszy. Profilowanie cienia. Dlaczego potrzebujesz podziwu? Cień. Narcyza nie krzyczy, on szepcze. Nie objawia się wprost jako megalomania, lecz jako subtelna, nieustanna potrzeba bycia w centrum. Wzór pierwszy. Fałszywe ja. Brak fundamentu. W twoim dzieciństwie, zamiast bezwarunkowej miłości, doświadczyłeś miłości warunkowej. Byłeś chwalony za osiągnięcia, a nie za to, kim jesteś. Nauczyłeś się, że wartość jest zarabiana, a nie wrodzona. Zbudowałeś fałszywe ja, fasadę sukcesu, która ma zrekompensować wewnętrzną pustkę. Konsekwencja. Ciągle gonisz za kolejnym osiągnięciem, bo boisz się przestać biec. Jak przestaniesz biec, to przestaniesz być kochany, wartościowy. Wzór drugi. Kompensacja. Sukces jako zapłata. Twoje sukcesy zawodowe, twoje zarobki, twoja pozycja. One służą nie tylko do osiągnięcia celów, ale stają się zapłatą za brak emocjonalnej bliskości. Myślisz, zapewniam wszystko, więc zasługuję na podziw i nie muszę pracować nad emocjami. Konsekwencja. Relacje stają się transakcyjne. Dajesz pieniądze, bezpieczeństwo materialne, a w zamian oczekujesz uznania, posłuszeństwa, braku krytyki. Partnerka staje się dodatkiem do sukcesu, a nie równoprawnym partnerem. Wzór trzeci. Kontrola i mikrozarządzanie relacjami. Z braku wewnętrznej pewności siebie próbujesz kontrolować otoczenie. W biznesie to może działać. W związku niszczy. Masz potrzebę mikrozarządzania partnerką, jej emocjami, jej decyzjami, aby utrzymać iluzję własnej doskonałości. Konsekwencja. Partnerka czuje się duszona, jej inicjatywa jest tłumiona. Zamiast czuć się kochaną, czuje się zarządzaną. To rodzi bunt lub wycofanie. Akt drugi. Jak cień atakuje związki i biznes. Cień narcyza działa podstępnie, rozkłada związki i spowalnia prawdziwy rozwój biznesowy. Pozornie zapewniając sukces. Miejsce zbrodni. Związek. Wojna o podziw. Partnerka przedstawia problem. Twoja reakcja? Zamiast słuchać, bronisz się, atakujesz, umniejszasz jej uczucia. Czemu? Bo jej problem jest zagrożeniem dla twojej doskonałości. Ofiara i miły chłopiec. Kiedy partnerka potrzebuje wsparcia, zmieniasz się w ofiarę. Nikt mnie nie docenia lub miłego chłopca. Robię wszystko dla niej, a i tak jest źle. To forma pasywnej agresji, która ma wywołać poczucie winy i podziw dla twojego poświęcenia. Konsekwencja. Partnerka przestaje się otwierać. Cicha frustracja rośnie. Związek umiera od wewnątrz. Miejsce zbrodni. Biznes. Ślepa plamka innowacji. Jesteś świetnym liderem, ale tylko jeśli wszyscy zgadzają się z twoją wizją. Krytyka. Nowe pomysły, które podważają twoje metody. Odbierasz je jako atak na swoją inteligencję i kompetencje. Mikrozarządzanie i brak delegacji. Boisz się delegować, bo nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ty. W rzeczywistości boisz się, że ktoś zrobi to lepiej, a ty stracisz unikalność i podziw. Konsekwencja. Twój biznes rozwija się tylko do pewnego punktu. Skalowanie jest niemożliwe. Zamiast budować zespół liderów, budujesz zespół wykonawców, którzy boją się podważać twoje decyzje. Akt trzeci. Przełamanie cienia. Zwycięstwo lidera. Śledztwo ujawniło wzorce. Czas na przełamanie cienia. To nie będzie łatwe. Bestia chce, byś pozostał w komforcie podziwu. Strategia numer 1. Zburzenie fałszywego ja. Budowa prawdziwej wartości. Ćwiczenie. Codziennie przez 30 dni zapisuj 3 rzeczy, które cenisz w sobie, niezależnie od osiągnięć. Skup się na cechach charakteru. Uczciwość, odporność, zdolność do empatii. Cel.
Zbudowanie wewnętrznego fundamentu. Jeśli nie musisz zarabiać na wartość, przestajesz być aktywatorem podziwu. Strategia numer 2. Aktywne słuchanie. Protokół. Czego potrzebujesz? Technika. Kiedy partnerka mówi o problemie, zamknij usta i słuchaj. Nie udzielaj rad, nie oceniaj, nie obroń się. Po jej wypowiedzi zapytaj, czego teraz potrzebujesz ode mnie? Cel. Zmieniasz dynamikę. Spodziwiaj mnie na jestem dla ciebie. Zaczynasz budować zaufanie, zamiast wymagać uznania. Strategia. Delegacja z pełnym zaufaniem. Protokół. Możesz to spieprzyć. Technika. W biznesie deleguj całe zadanie, nie tylko jego część. Powiedz, wierzę, że to zrobisz. Możesz popełnić błędy. Ucz się na nich. Odpowiadasz za wynik, nie za kopiowanie moich metod. Cel. Zbudujesz silniejszy zespół. Uwolnisz się od mikrozarządzania. Twoja wartość przestanie zależeć od bycia niezastąpionym, a zacznie od bycia twórcą liderów. Cień narcyza działał z ukrycia. Nadszedł czas, by przestać żyć w odbiciu cudzych oczekiwań. Twoja prawdziwa siła nie jest w liczbie podziwiających cię ludzi, ale w autentyczności twojego charakteru i głębokości twoich relacji. Zostaw komentarz i napisz, którą strategię zastosujesz jako pierwszą, by zburzyć cień narcyza i zacząć budować prawdziwą wartość i bliskość. Jeśli chcesz kontynuować tę drogę i stać się pewnym facetem, zasubskrybuj ten kanał i naciśnij dzwoneczek. Dołącz do społeczności liderów, którzy budują zamiast niszczyć.